Vikingamme blogera tani, to kamera Sony. Jesteśmy już spakowani. Pierwszy przystanek Poznań. Wakacje 2025. Start! Jesteśmy już w Poznaniu. Ten Poznań jest, rynek w Poznaniu jest tak podobny do wrocławskiego, że to jest po prostu szok, nie? Czuję się jak we Wrocławiu, naprawdę. Bez kitu. Koziołki się jeszcze nie schowały, a ludzie już odchodzą. Poklaskali i poszli. Trzeba było kupić rogala z Poznania. Ja wiem, że wszystko teraz w Polsce podrożało, ale 23 zł. 2 rogaliki. O kurczę. I to nie są wcale jakieś tam takie, no są duże, ale nie są jakieś największe. A ja wychodzi o to? Nie wiem, czy ja za mało podróżuję, ale pierwszy raz widzę takie stoisko, gdzie jest tyle takich patriotycznych suwenirów. Jakieś flagi w ogóle, małe, duże, za 5, za 7 zł. Super. Nie widziałam w ogóle nigdy czegoś takiego, żeby ktoś tyle flag sprzedawał. Mówię do tej pani, co miała stoisko obok, że w ogóle pierwszy raz widzę, żeby tyle flag, żeby takie stoisko w Polsce z flagami, nie? Bo rzadko w ogóle gdzieś można spotkać na jakichś urzędach może flagi, ale żeby w sklepach, no to no ciężko. Ona mówi, że no ona kiedyś miała właśnie tutaj gdzieś w jakimś innym rogu, nie wiem dokładnie, tylko ją przenieśli i teraz ma mniej miejsca i już nie ma tylu flag. Ona mówi, no to miałam z wszystkich krajów. Ja sobie myślę, no właśnie, no, z wszystkich, ale chodzi mi o polskie flagi, że to jest takie unikatowe. Musimy się wstydzić polskiej flagi. Dajcie roz. Jesteśmy w gruzińskiej restauracji. Mam sok z płatków róży. No, taki smakuje jakby to był sok z miodu. To jest ze szpinakiem, a to jest standardowe, takie z jajkiem i masełkiem. Takie sakiewki. One są akurat te w środku z serem i do tego jest sos śmietanowo-miętowy. Bydgoszcz. Kolejne miejsce na naszej mapie dzisiaj. Polskie maki. Jakaś siłownia na takim małym osiedlu. Super. Taka agroturystyka. Jakaś godzina od Gdańska. Pan mówi, że to dawna świniarnia była. Bardzo dużo pokojów. Podobno są jacyś jeszcze Litwini. Pan powiedział, w 8:30 spotykamy się tutaj wszyscy na śniadaniu. A ja, aha, okej. Spoko. No i to jest właśnie te śniadanie. Chyba pierwszy raz w życiu po prostu tak bardzo się brzydziłam cokolwiek włożyć tutaj do ust. Słoma na suficie, wszystko tutaj takie obkurwane, te różne przedmioty. Jakieś szynki, sałatka i brudny termos, to pamiętam. Żeby móc porównać później inne noclegi, to powiem, że za ten nocleg, za 2 osoby za noc zapłaciliśmy 200 zł. Z miłą chęcią opuszczamy już to miejsce, kierujemy się na Gdańsk, a z Gdańska na Hel pociągiem. Hel! Nareszcie jesteśmy na Helu. Już nie trwało długo, bo ten pociąg jedzie chyba godzinę 10-15. My mieliśmy troszeczkę opóźnienia,
ale było naprawdę w porządku. Staliśmy, co prawda nie było klimatyzacji, ale bilet nie kosztuje dużo. Teraz na dzień dzisiejszy to widzę, że jest 19 zł. Taka cena. Dzień dobry, Gdańsk! Gdańsk to jest największe miasto w Polsce, nawet większe od Warszawy. Ponad 2 razy większe od Wrocławia. Ale z kolei pod względem mieszkańców nie jest największym miastem. Największym jest Warszawa, a Gdańsk jest dopiero na 6. miejscu. A w Warszawie mieszka ponad 4 razy tyle mieszkańców to w Gdańsku. Ale w Gdańsku jest bardzo dużo turystów. Jesteśmy teraz w restauracji Rybakówka na wyspie Spiców. To jest taka wyspa w Gdańsku. No, ten Gdańsk przepięknie wygląda nocą. A my śpimy w Gdańsku 2 noce w hostelu World Hostel. Old Town. Tanio nie było. 808 zł, 2 osoby, 2 noce. Tu już Pruszcz Gdański. Dzisiaj ważny dzień na naszej mapie wakacyjnej. Nasza sesja poślubna. Miałam mieć rozpuszczone włosy, ale ta pogoda jest taka niepewna i pani fryzjerka mi spięła. Jest światło, to jest wszystko. O, od góry też ładnie. Ja sobie to później wytnę, bo ja nie wiem, który... No to jedziemy nad morze. Nad Bałtyk. Ależ to był mega ciężki dzień. Dopiero powrót, jest godzina 23:31. Cały dzień tak naprawdę. Najpierw do tego Pruszcza Gdańskiego, do fryzjerki, później kosmetyczka w Rotmance, później sesja u tej kosmetyczki 2,5 godziny, później 1,5 godziny w sumie do nad morze już. Sesja, no i powrót. Ale fajnie było. Bardzo fajni panowie. Kamerzysta, osobno fotograf. Morze, jakie cieplutkie było morze. Piękna plaża, piaszczysta. W ogóle bardzo fajne miejsce, takie też na kempingi. Można tam sobie przyjechać. Wynająć właśnie kampera. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że można wynająć. No i jacyś tam jeszcze harcerze, bardzo dużo ludzi, jakieś takie pola w ogóle wielkie, że tam właśnie namioty takie harcerskie były. Dużo ludzi, mimo takiej w sumie średniej pogody, można powiedzieć. No ale na szczęście nie padało. No dobra. Trzeba się teraz porządnie wyspać. Pa! Aha, i mała aktualizacja miejscowości, które tutaj spotkałam i ich nazwy. W sumie dzisiaj to były takie dwie śmieszne. Pierwsza to była Karwieńskie Błoto drugie. Tak się nazywała? Taka 3-członowa. A inna miejscowość, jak jechaliśmy, to miejscowość... Po prostu tu trzeba dać cytat, bo to aż ciężko w ogóle zrozumieć, że są takie miejscowości o takich nazwach. Miejscowość nazywała się Zdrada. No i ogólnie takie tereny bardzo wiejskie, dużo pól, ale fajne. Ciekawe. Ciekawa jestem, jak to wszystko w ogóle wyjdzie później. Ta cała sesja. No. Szczerze powiedziawszy, straszne. Coś strasznego tutaj. Zaduch. Okropnie.
To o jachcie Mazurek. Nie wiem, który to jest ten właśnie z tych jachtów. Nie jest podpisany, jak szukam. I on został zbudowany w Gdańsku w 1975 roku, na którym w latach 76-78, czyli w ciągu 2 lat, pani Krystyna Chojnowska-Liskiewicz jako pierwsza kobieta samotnie upłynęła świat. Właśnie na tym jachcie Mazurek. Jesteśmy właśnie na Młyńskim Kole w Gdańsku. Jeszcze nie jesteśmy na samej górze w ogóle, ale już coś widać. Już coś powoli widać. Chciałam powiedzieć, że bilet dla jednej osoby normalny kosztował 42 zł. Nie jestem na bieżąco z cenami, ale myślałam, że taki bilet kosztuje 8. To jest most podniesiony. Śmieszne, nie? Tutaj widać jezdnię. Aha, teraz jesteśmy na tym Amber Sky, czyli tutaj, czyli to koniec tej mapki. Tutaj Wesołe Miasteczko, Bazylika Mariacka. Same ciekawe rzeczy. Fajnie, bo wszystko jest wrysowane, najważniejsze takie różne miejsca. Nawet jakiś kebab. Galeria Madison. Super. Taki widoczek. I samolot na niebie. A teraz jest ten most, który wcześniej pokazywałam. Właśnie nie widziałam tego momentu, jak ten most stawiali z powrotem. Przecież on przed chwilą stał tak do góry. Ile ludzi w ogóle tam jest. A to nie jest weekend. To ja nie chcę wiedzieć, co to jest weekend, naprawdę. Bardzo dużo obcokrajowców. Nie umiem sobie przypomnieć innego miasta w Polsce, gdzie bym słyszała tyle obcokrajowców. Tylko to też jest po prostu kwestia tego, że jest lato, nie? Są wakacje. Ale no, nie słyszałam w żadnym innym mieście. Nawet w Warszawie, szczerze powiem. No w Warszawie okej, tam angielski czy coś, ale tutaj jest z różnych krajów, nie? Ale jest głośno chyba o tym Gdańsku. Bo też za granicą właśnie ludzie mówili, a byliśmy w Gdańsku. Sobie myślę, co? To wy wiecie, gdzie jest Gdańsk? Byliśmy też w Zakopanem. Myślę, wow, wiecie, gdzie jest Zakopane, nie tylko Warszawa, wow, fajnie. Czyli mówi się o tym. Jedzonko na wagę, 2 talerze, 127 zł. I lemoniada jeszcze do tego. To jest taki pełny, wielki talerz, a to jest niepełny. I jesteśmy na Mazurach. Tu jest pełno domków, w ogóle bardzo duży ośrodek wypoczynkowy. Pan powiedział, że w recepcji, że to jest dla niego nowość, jak to jest tutaj ktoś pierwszy raz. Wszystko nam musiał wyjaśniać i tak dalej. Jak się kupi 2 posiłki, śniadania są w cenie, jak się kupi obiad i kolację, to 40 zł za te 2 posiłki za osobę. Toalety są gdzieś tam, bardzo daleko i łazienki. I wszystko co do kupienia. A tu jest nasz domek, numer 39. Nad samym jeziorkiem. I tak jak kiedyś się mieszkało na koloniach. Taki domeczek. Takie drzwiczki. Tu się wchodzi. 2 pokoje. Umywalka. Szafa nawet jest, czyli lepiej niż ostatnio. I jesteśmy w miejscowości Wojnowo po drodze. Po trasie mamy jakiś taki, tutaj był festiwal fotografii i na wielu płotach są właśnie zdjęcia zawieszone. Ciekawa jestem, kiedy to było, ale bardzo ładne zdjęcia, nawet jakieś takie, tu są akurat konie, widzę. Też były fotografie właśnie z Afryki. No, tu znowu coś jest. Jakiś z koncertów zdjęcia. Akurat. Nach 3 Kilometern. Tu są z kolei zdjęcia jakichś tam ptaków, sarenki. Nie wiem, co to, czaple. Fajnie, bo ta cała wioska jest taką... Nie wszystkie domy są drewniane, ale jest bardzo dużo drewnianych domów. Tu znowu coś. O, jakie fajne 2 dziki. Piękne. Ile tych zdjęć tu jest przez całą tą wioskę, ja nie wiem. 1000 po prostu. Tu znowu jakieś gospodarstwo też ze zdjęciami. Czarno-białe zdjęcia akurat. No. Fajnie.
całkiem spontanicznie po prostu tędy się jedzie do Mikołajek. Ile przez te wakacje już widzieliśmy bocianów w gniazdach, albo jakichś takich przelatujących nad drogą. Bardzo dużo, nie wiem czy w tym regionie. Nachts. Zawsze mnie zastanawiało, jak wyglądają właśnie takie miejscowości na Mazurach. Są takie zwyczajne, wyglądają jak takie wioski. Zaraz zobaczymy jeszcze może jak plaże i tak dalej, ale nie ma tu jakiegoś takiego przepychu czy jakiejś takiej nowoczesności. My wypożyczyliśmy sobie rowerki w Mikołajkach i przyjechaliśmy na taki punkt widokowy, gdzie można zobaczyć, podziwiać jezioro Śniardwy, największe jezioro w Polsce i ma ono 113 km². Jest taka restauracja i chyba kawiarnia, gdzie można sobie zostawić rowery bezpiecznie, te kuski się tutaj pasą i parę kroczków dosłownie przejść do tego jeziorka. Po drodze można zobaczyć takie tabliczki informacyjne i tu jest napisane na przykład, że maksymalna głębokość to 23 metry, głębokość tego jeziora, długość 22 km, a szerokość 13. O, to było ciekawe, na dnie jeziora spoczywają wraki z II wojny światowej. Wow! Ja sobie to szczerze powiedziawszy wyobrażałam tak, że wokół tych wszystkich jezior mazurskich, a szczególnie tych takich większych, to jest niekończąca się plaża i wszyscy tam się wylegują i kąpią. To są bardziej takie dzikie tereny. To, co wydarzyło się dalej, to może i lepiej mi się nie nagrało. Padła mi bateria, zostaliśmy tak strasznie pogryzieni przez muchy czy komary. Droga z horroru rowerami wokół jeziora, także nie polecam. Tutaj po trasie znaleźliśmy taką restaurację, smażalnię ryb. Było bardzo, bardzo, bardzo drogo. Sporo gości nawet, ale nie było jakichś mocnych tłoków. Miła obsługa. Tutaj na gości czekają 3 opcje. Jedna to zjedzenie w restauracji, druga na tarasie z widokiem na jeziorko i trzecia właśnie tutaj na trawie. Tutaj zauważyłam taką tablicę upamiętniającą pana Tadeusza Gołębiewskiego, który był honorowym obywatelem gminy Mikołajki. Był to założyciel sieci hoteli Gołębiewski i wywarł ogromny wpływ na rozwój turystyki i gospodarki. No w tych Mikołajkach muszę powiedzieć bardzo przyjemna atmosfera, ale niestety nie udało się znaleźć żadnego hotelu. O, tutaj przynajmniej jacht Maxus 33.1 LS ze sternikiem. Szczegóły w kapitanacie. W tym ośrodku wypoczynkowym na Cyplu, w Spychowie, można się poczuć jak na takiej starej, dobrej kolonii, gdzie są zajęcia, coś jest zawsze organizowane wieczorami, jakaś integracja, wszyscy przychodzą, śpiewają, tańczą. My śpimy tutaj tylko 2 noce, ale jest też możliwość kupienia sobie pełnego pakietu wyżywienia. My mieliśmy tylko śniadania w cenie. To taka mazurska miejscowość. Tutaj organizowane są spływy. W ogóle jest kilka miejscowości, z których odpoczynają się spływy. Oni dowożą i w jedną, i w drugą stronę, gdzie kto chce zacząć. Może też całą trasę zrobić. Są różnego rodzaju trasy, właśnie tak jak na tej mapce. My płyniemy z Ukty do Nowego Mostu i z Nowego Mostu pan przetransportuje nas z powrotem na nasz parking. To też jest wszystko w cenie. To będzie spływ Prutynią, rzeką Prutynią. Płyniemy do miejscowości Nowy Most. To jest kolejny most od tego mostu, który tu był. Bardzo powolutku. Przyjemnie, pogoda.
Jest też taka trasa, też na tej rzece, też organizowana przez tą samą firmę, gdzie na trasie tego spływu jest pełno jakichś restauracji, barów, można się zatrzymywać, wysiadać, można sobie ten swój kajak tam gdzieś przymocować, zrobić sobie postój i z powrotem płynąć. Mrągowo! Całkiem w sumie niespodziewanie trafiliśmy do Mrągowa, gdzie jest akurat ten festiwal w tym momencie. Na festiwal nie weszliśmy, a tutaj właśnie ten Picnic Country, przepraszam, jak się nazywa, to jest Picnic Country w mieście. W mieście jest jedna scena. O, tu byliśmy sobie na obiedzie, przepyszna restauracja. Tutaj jest impreza dla ludzi, którzy nie chcą kupować biletu i wchodzić tam do amfiteatru. I tu jest jakiś taki jarmark, można sobie potańczyć, posłuchać, jest scena, ludzie sobie tańczą. A z kolei w innej części miasta, dużo dalej stąd, jest właśnie ten cały Picnic Country, gdzie są już wejścia biletowane i tam nie wpuszczają normalnie. O, właśnie tutaj. Tu się idzie do tego całego amfiteatru, który też się znajduje nad wodą, zaraz będę go pokazywać. O, to tutaj widzicie? Chcieliśmy właśnie zobaczyć chociaż taki mały fragment tego, ale niestety nic nie było widać. Można to obejść, może nie wiem, może płynąć z drugiej strony, nie mam pojęcia. Próbowaliśmy coś zobaczyć, ale się niestety nie udało. Tu w mieście istnieje coś takiego jak tramwaj wodny. Właśnie tu jest jego mapka. Jakie trasy, jakie ceny. Ale śmiesznie, przystanek tramwajowy, tramwaj wodny. No, a tu jest właśnie ten amfiteatr, tutaj gdzie pokazuję. Jesteśmy w Trzcinie, dalej w województwie warmińsko-mazurskim, ale już powoli będziemy z niego wyjeżdżać. To są domy konesera. Tu spaliśmy 2 noce. I za 2 noce, za 2 osoby 567 zł za takie urocze miejsce. Ze śniadaniem oczywiście. Była możliwość zamówienia sobie też obiadów. Miejscowość albo te domy konesera w zasadzie odcięte totalnie od świata. Są takie stare chałupy rodem z jakiegoś skansenu. Coś niesamowitego. Zwierzaki oczywiście, pachnąco, pięknie. Do widzenia Mazury, witaj Warszawo. Jedziemy już w kierunku na Lublin, ale zatrzymaliśmy się jeszcze w Warszawie. Punkt obowiązkowy, Pałac Kultury, taki widoczek. Bardzo dużo ludzi. Tu są jeszcze też takie wystawy czasowe, mi się wydaje, i dlatego też dużo ludzi przychodzi po prostu zobaczyć te 2 rzeczy na raz. I wróciły wspomnienia czasu, kiedy jeszcze tutaj mieszkałam, pracowałam w Warszawie. Bardzo pozytywnie to wspominam.
Dobry wieczór, Lublin. I to jest najbardziej położony na wschód punkt naszej wycieczki. Miasto Lublin. Chodźcie z nami, musimy troszkę poczekać, ale kupiliśmy bilety na zwiedzanie podziemi tego miasta Lublina. Będzie ciekawie, zobaczymy, co się będzie działo. No ten ryneczek jest taki bardzo dziwny, powiem szczerze. On z jednej strony niektóre kamieniczki wyglądają na bogato, ładne, odnowione, a inne takie zaniedbane, stare. Czekamy i się doczekać nie możemy, ale już wchodzimy do podziemi. Bardzo śmieszny ten pan przewodnik. Opowiadał o całej historii tego Lublina. Jak wyglądał ten Lublin wcześniej? Też za wiele informacji nie mamy na temat tego miasta. Podsumowując, to miasto było wielokrotnie nawiedzane przez różnego rodzaju pożary, które niszczyły całkowicie to miasto i ono było odbudowywane od zera, po prostu od samego początku. Tu jest taka właśnie inscenizacja. Taka scenka była przedstawiona, taki teatrzyk, można powiedzieć, z muzyką, z czytaniem jakichś tam tekstów przez aktorów chyba. I było pokazane, jak pożar spalił Lublin. Tutaj na przykład pod ziemią są ruiny jakiegoś kościoła. To nie są ruiny, oni po prostu to tak jakby zbudowali, żeby upamiętnić to, że tam pod spodem coś się znajduje. No Lublin był wielokrotnie właśnie na tyle spalony, że trzeba było zaczynać od początku. I nawet była taka historia, że kiedyś ktoś spalił Lublin, jakaś kobieta, która tam piekła naleśniki, czy coś takiego na swoim strychu. No, przez to spaliło się całe miasto. Tu jesteśmy już w Małopolsce, w gminie Dąbrowa Tarnowska. Jedziemy do naszej rodzinki. Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna. Nasze wakacje dobiegają już powoli końca, ale musimy się jeszcze przenocować po trasie i znaleźliśmy taką miejscówkę w Zatorze. Tak, tym Zatorze. I to jest taki ośrodek westernowy. I mieliśmy do wyboru albo spanie w namiocie tipi, albo w takim wozie westernowskim. Można też spać w takim normalnym domku szeryfa, albo w domku na wodzie. Jest też tutaj basen, jest kino letnie, jest dużo atrakcji, są restauracje, dużo miejsc do wypoczynku. A tak wygląda właśnie ten wóz wewnątrz, na który się zdecydowaliśmy. Wóz i namiot tipi były w jednej cenie. Są jakieś prezenty, które dostaliśmy, bierki, chorowanki. Bardzo fajnie, naprawdę bardzo nam się tutaj podobało. A to śniadanie. Zaczynamy nowy dzień. Jedziemy do Oświęcimia, do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Nie byłam pewna, czy jeżeli zapiszemy się do grupy niemieckojęzycznej, to pani przewodnik będzie opowiadała faktycznie całą historię, jaka miała tutaj miejsce ze względu na to, że byli tam obecni Niemcy, ale było bardzo w porządku. Pani powiedziała faktycznie jak było i nie gryzła się w język. Widziałam, że ci niemieccy turyści byli też nie mniej przestraszeni niż my i słuchali tej całej historii, oglądali te miejsca, bardzo to przeżywając. Taki cytat. Kto nie pamięta historii, skazany jest na jej ponowne przeżycie. A tutaj jest mapa Europy, transportów, skąd przyjeżdżała ludność do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, albo zostawała przywożona, nie przyjeżdżała nawet sama. I ta tablica. Obóz koncentracyjny Auschwitz był największym niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym i od 1942 roku miejscem masowej zagłady Żydów. Jest tutaj napisane, w latach 1940-1945 naziści deportowali do niego co najmniej 1 300 000 ludzi. To naczynie to są prochy ludzi, którzy tutaj zginęli. One są pozbierane w jedno naczynie.
szacunkowa liczba Żydów deportowanych do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Najwięcej było Żydów z Węgier, 430 000, później 300 000 z Polski. To jest makieta takiej komory gazowej. W tych komorach Niemcy używali cyklonu B do zabijania. To są puszki po tym cyklonie B. Tu zaczynają się rzeczy osobiste ofiar. Okulary. Patrzcie, ile ich jest. Jakieś środki. Protezy. Naczynia. Kubki. Buty. Bardzo duża ilość butów. Dużych, małych, dziecięcych, damskich, męskich. A tu są walizki ofiar, jeszcze podpisane imieniem, nazwiskiem, adresami. Oni nie wiedzieli, że jadą zginąć. Tu są oznaczenia więźniów. A to stroje. Najgorzej było zimą. Oni mieli takie ubrania, które przypuszczały zimno. Nie chroniły wcale. Tu zginął jakiś pan Stanisław Kowalski, nauczyciel. Tylko parę miesięcy przeżył. Władysław Sadowski. I wiele innych portretów. Osobno są mężczyźni, osobno kobiety, tutaj piszą. No to są zdjęcia dzieci, ubranka dzieci. Ta w białej chustce to jest 13-letnia dziewczynka, wygląda jak starsza pani. Oni byli zniszczeni, niedożywieni. Tam wewnątrz tego dziedzińca, pod tym murem, pod tą taką betonową ścianą z bloczków byli rozstrzeliwani. To jest obóz Birkenau w Żywince. Jak dobrze, że to są byłe obozy. Że one nie działają już na dzień dzisiejszy. Taki tekst na tablicy tutaj jest. Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla ludzkości to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali około 1,5 miliona mężczyzn, kobiet i dzieci, głównie Żydów z różnych krajów Europy. Miasto Tychy. Jesteśmy w restauracji, jemy właśnie pizzę z bobem. Taka polska pizza. O, Buri, Kety? Liczka? Dzień dobry. No i powiem Ci, że ten. Robimy grilla pożegnalnego w Polsce. O, miam, miam, miam. Tak, bawię się na dyskotece, gdzie mój brat jest DJ-em. No Silent Disco. Było tutaj w sumie 3 DJ-ów i każdy DJ puszczał inną muzykę. My mieliśmy wszyscy słuchawki, te słuchawki były bezprzewodowe oczywiście i można było sobie przestawić albo to kolor czerwony, czyli muzyka jednego DJ-a, zielony innego i niebieski jeszcze innego. Każdy znalazł coś dla siebie. A to koniec wakacji w Polsce. Cześć!